Cześć, tu Radek. W dzisiejszym filmie omówię autostrady i drogi ekspresowe w Polsce, które są teraz w budowie oraz te, których budowa rozpocznie się w tym roku. Tradycyjnie będę je omawiał w kolejności według numerów. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zaczynamy od autostrady A1. W budowie jest odcinek A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim. Długość tego odcinka to 25 km. Drogę buduje firma Mirbut. Obecnie dostępna dla kierowców jest pierwsza jezdnia, na której dostępne są tylko po 2 pasy ruchu w każdą stronę, więc przejazd przez ten odcinek jest teraz już stosunkowo komfortowy. Natomiast pełne otwarcie ma nastąpić pod koniec roku. Wtedy też cała autostrada A1 na terenie naszego kraju będzie przejezdna w pełnym profilu. Natomiast w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej naprawy uszkodzeń autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Na tym odcinku występują znaczne nierówności. Kolejna sprawa to poprawić należy w województwie śląskim słupki hektometrowe. Kilometr zerowy jest w okolicy Gdańska i prawidłowy kilometraż jest poprowadzony do Pyrzowic. Natomiast w Pyrzowicach znowu jest kilometr zerowy. Zostajemy na południu. Trwa właśnie przebudowa drogi ekspresowej S1 od Podwarpia, gdzie S1 krzyżuje się z DK86 i DK91 do Dąbrowy Górniczej. Długość odcinka to 5 km. Głównym wykonawcą prac jest Budimex, a droga ma być dostępna pod koniec 2023 roku. W tym roku rozpocznie się długo wyczekiwana budowa S1 z Bierunia przez Oświęcim do Bielska-Białej. Zostały już podpisane przetargi na 3 z 4 odcinków. Głównymi wykonawcami prac będą Strabag, POR oraz Mirbut. Długość drogi to 30 km. W ramach tego kontraktu w północno-wschodniej części Bielska-Białej powstanie węzeł drogowy, na którym docelowo połączy się droga ekspresowa S1 z drogą ekspresową S52. Słynny zakręt Idiotów, na którym co chwilę są wypadki, po wybudowaniu tego węzła stanie się łącznicą bezpośrednią z drogi S52 od strony Cieszyna w drogę ekspresową S1 w kierunku Żywca. W budowie jest również odcinek z Przybędzy do Mielówki. Droga ta będzie częściowo jednojezdniowa, a tunele oraz fragment pomiędzy nimi są realizowane od razu w przekroju dwujezdniowym. Powody takiej decyzji wyjaśniałem bardziej szczegółowo w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Otwarcia możemy spodziewać się nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku. Główny wykonawca prac to Mirbut, a droga będzie miała 5 km długości. Przy okazji bardzo polecam oglądać kanał kolegi Beskid Air, który cały czas relacjonuje tę budowę. Link do kanału w prawym górnym rogu. Przenosimy się na wschód kraju. Rozpoczęła się budowa autostrady A2 od Kałuszyna do Białej Podlaskiej. Odcinek ten ma długość 101 km. Budowa jest podzielona na 7 odcinków. Jej realizacją zajmują się 4 firmy. Intercore na 3 odcinkach, Polaqua na 2 odcinkach, Stekol i Strabag. Na chwilę publikacji filmu budowa rozpoczęła się na odcinkach od węzła Kałuszyn do węzła Groszki oraz od węzła Gręzów do węzła Siedlce Zachód. Są to kontrakty Zaprojektuj i Zbuduj, więc na pozostałych odcinkach trwa właśnie projektowanie drogi. Do końca bieżącego roku prace rozpoczną się już na całym odcinku. Termin oddania całej A2 od Kałuszyna do Białej Podlaskiej to koniec 2024 roku. Odcinek z Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią nie będzie realizowany przez najbliższe lata. Rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S3 ze Świnoujścia do Troszyna długości 33 km. Budowa została podzielona na 2 odcinki. Ich realizacją zajmują się firmy Polaqua i Polbut. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2024 roku. Wtedy będzie się dało przejechać już całą drogą ekspresową S3 z północy na południe kraju. Trwa budowa 2 odcinków południowych drogi S3. Pierwszy z Bolkowa do Kamiennej Góry realizuje firma POR. Jego długość to 16 km, a termin oddania to listopad 2023 roku. Drugi odcinek poprowadzony jest z Kamiennej Góry do granicy z Czechami do Lubawki. Głównym wykonawcą prac są Mosty Łódź oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia. Droga powinna zostać otwarta w połowie tego roku. Tak jak wspomniałem w innym filmie, z racji tego, że po czeskiej stronie nie dzieje się na razie nic, to droga na odcinku od węzła Lubawka do granicy państwa, czyli na długości około 3 km, na razie będzie wyłączona z ruchu. Poza tym, z racji, że w Czechach na drodze krajowej nr 16 jest zakaz poruszania ciężarówek, to uważam, że na razie droga S3 od Kamiennej Góry do Lubawki
będzie świeciła pustkami. Planowane otwarcie autostrady D11 po stronie czeskiej przewidziane jest w 2026 roku. Czy tak się stanie? Będę Was informował w przyszłości. Trwa budowa drogi ekspresowej S5 w dwóch miejscach. Pierwsza lokalizacja to okolice Ostródy. Tutaj budowany jest odcinek około 5 km od wsi Wirwajdy do wsi Ornowo. Po oddaniu ten krótki fragment pozwoli ominąć Ostródę dla jadących drogą krajową nr 16. Dopiero dzięki niemu swoją pełną funkcjonalność uzyska też otwarty kilka lat temu sąsiedni odcinek obwodnicy. Obecnie droga krajowa nr 16 trasowana jest w ten sposób. Jestem przekonany, że absolutnie nikt, kto nie musi, to w ten sposób nie jeździ. Od siebie dodam, że według mnie w tym miejscu budowana droga powinna mieć numer S16, a nie S5. Punktem granicznym pomiędzy S5 a S16 powinny być okolice Grudziądza i Nowych Mars, a nie Ostródy. Wtedy S16, która jest planowana, zaczynałaby się właśnie w okolicy Grudziądza i przez Ostródę i Olsztyn dochodziłaby do Ełku. Drugim miejscem, gdzie S5 jest w budowie, jest 46 km od węzła Nowe Marzy przez Świecie do węzła Bydgoszcz Północ. W ramach tej inwestycji istniejąca obwodnica Świecia jest również poszerzona do pełnego profilu. Budowa jest podzielona na dwa odcinki. Głównymi wykonawcami prac są Budimex oraz Mirbud. Otwarcie ma nastąpić w sierpniu tego roku. Dzięki temu uda się połączyć Trójmiasto z Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem drogą ekspresową lub autostradą. Przenosimy się na północ kraju. Trwa lub zacznie się w tym roku budowa łącznie 9 odcinków drogi ekspresowej S6 o łącznej długości 120 km pomiędzy Koszalinem a Trójmiastem. Trwa budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa długości 8 km. Głównym wykonawcą pracy jest Polbud Pomorze, a droga powinna zostać otwarta w połowie przyszłego roku. Wtedy będzie dało się ominąć Koszalin dla jadących tranzytem. W tym roku rozpoczną się prace na 5 odcinkach S6 pomiędzy Słupskiem a wsią Boże Pole Wielkie długości 71,5 km. W przypadku obwodnicy Słupska będzie to dobudowa drugiej nitki, natomiast pozostałe 4 odcinki to całkowicie nowa droga S6. Głównymi wykonawcami prac będą Strabag, NDI, Aldesa, Intercor oraz Budimex. Wszystkie 5 odcinków powinny zostać otwarte za 3 lata, czyli w połowie 2025 roku. Od wsi Boże Pole Wielkie do Gdyni Wielki Kack budowa jest na ukończeniu. Są to 3 odcinki o łącznej długości 40 km. Otwarcie powinno nastąpić mniej więcej w połowie roku. Przenosimy się na drogę ekspresową S7. W tym roku w budowie będzie 148 km tej drogi. W okolicy Trójmiasta będzie ona stanowić kontynuację drogi S6. W tym roku rozpocznie się budowa obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta od węzła Chwaszczyno do węzła Gdańsk Południe. Budowa została podzielona na 2 odcinki, gdzie głównymi wykonawcami będą Budimex oraz Mirbud. Łączna długość drogi to 32,5 km. Oddanie planowane jest w połowie 2025 roku. W połowie roku do ruchu powinny zostać oddane 2 odcinki S7 od wsi Napierki do Moławy długości 14 km oraz od wsi Pieńki do Płońska długości 13,7 km. Oba kontrakty realizuje Strabag. W tym roku rozpocznie się budowa 2 odcinków S7 od Płońska do Zakroczymia długości 21 km. Wykonawcami prac są Aldesa i Mostostal. Droga zostanie oddana do użytku w 2025 roku. Na południe od Warszawy trwa budowa S7 od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Tarczyn Północ. Są to 2 odcinki długości 21,5 km, gdzie głównymi wykonawcami pracy jest Polakła oraz Intercor. Przejazd po budowanym odcinku S7 możecie obejrzeć w filmie, który niedawno pojawił się na moim kanale. Odcinek od Lesznowoli do Warszawy będzie otwarty pod koniec roku. Czy uda się otworzyć choć jedną nitkę z Lesznowoli do Tarczyna? Tego na razie nie wiadomo. Jadąc dalej na południe, trwa budowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolskim przez Miechów do wsi Szczepanowice. Są to 2 odcinki długości 24 km. Otwarcie odcinka od granic województwa do Miechowa, gdzie głównym wykonawcą pracy jest Intercor, powinno nastąpić w maju przyszłego roku. Natomiast z Miechowa do Szczepanowic droga powinna zostać otwarta w sierpniu 2024 roku. Główny wykonawca prac to FABE Polska oraz SIN. Niedawno rozpoczęła się budowa S7 od wsi Widoma do węzła Kraków i Gołomska długości 18 km. Droga powinna zostać otwarta pod koniec 2024 roku. Główny wykonawca prac to Gulermak oraz Mosty Łódź. W ramach tego kontraktu jest realizowana budowa węzła Kraków-Mistrzejowice, o którym mówiłem w dedykowanym filmie.
Czy węzeł będzie budowany według zatwierdzonego projektu? Tego na razie nie wiadomo. Wiemy natomiast, że po nagraniu filmu o tym węźle powstało ogromne zamieszanie. Dostałem mnóstwo maili, zapytań, propozycji, wywiadów i tym podobne. Cieszę się, że moja, jak i kolegów praca nie poszła na marne. Jednak jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie kształtu tego węzła? Tego na razie nie wiadomo. Ostatni z budowanych odcinków S7 znajduje się pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą. Jest to m.in. budowa tunelu. Opóźnienie na tej budowie jest tak duże, że już sam nie wiem, ile razy w poprzednich filmach mówiłem, że droga ma być już niedługo otwarta. Obecny termin to wrzesień tego roku. Czy tak się stanie? Również tego nie wiem. Na pewno droga znacznie skróci czas dojazdu w kierunku Kraków-Zakopane i odwrotnie. Trwa budowa 72 km drogi ekspresowej S11 w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to 3 odcinki od Koszalina do Boboli z długości 48 km. Głównymi wykonawcami prac są Budimex, Mostostal Warszawa oraz Kobylarnia. Droga powinna zostać otwarta pod koniec 2023 roku. S11 w Nowym Śladzie znacznie skróci czas dojazdu z Poznania w kierunku środkowego Pomorza oraz odwrotnie. Drugim miejscem, gdzie jest budowana S11 to obwodnica Olesna długości 25 km. Głównym wykonawcą pracy jest Mirbud oraz Kobylarnia, a droga powinna zostać otwarta w połowie przyszłego roku. W tym roku rozpocznie się budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Długość drogi to 13,6 km. Głównym wykonawcą pracy jest Strabag, a droga powinna zostać otwarta w połowie 2025 roku. Trwa budowa drogi ekspresowej S14, czyli zachodniej obwodnicy Łodzi. Są to 2 odcinki. Pierwszy południowy od węzła Łódź Teofilów do węzła Łódź Lublinek długości 12,2 km powinien zostać otwarty w maju 2022 roku, czyli już niedługo. Głównymi wykonawcami prac są Budimex oraz Strabag. Natomiast drugi odcinek od węzła Łódź Teofilów do węzła Emilia zostanie otwarty za rok. Głównym wykonawcą pracy jest Stekol, a jego długość to 16,3 km. Na połączeniu autostrady A2 z drogą ekspresową S14 będzie rondo, co będzie sytuacją niecodzienną jak na nasze warunki. Miejmy nadzieję, że to rondo niedługo zniknie. Trwa budowa drogi ekspresowej S16. Pierwszy z odcinków znajduje się pomiędzy wsią Borki Wielkie a Mrągowem, długości 13 km. Otwarcie powinno nastąpić w listopadzie 2023 roku, a głównym wykonawcą prac jest POR. Drugi z budowanych odcinków S16 to obwodnica Ełku od węzła Ełk Północ do węzła Ełk Wschód. Długość drogi to 3,5 km. Głównym wykonawcą prac jest Trakcja i Mostostal Warszawa, a termin oddania uzależniony jest od oddania drogi ekspresowej S61. Trwają prace na 2 odcinkach drogi ekspresowej S17. Pierwszy z nich to wschodnia obwodnica Warszawy od węzła Zakręt do węzła Warszawa Lubelska. Długość to 2,5 km. Kontrakt realizuje Warbut, a droga powinna zostać otwarta w połowie tego roku. Oczywiście oddanie tego odcinka co nieco zmieni w układzie dróg, jednak nie należy spodziewać się jakichś kolosalnych zmian. Do momentu wybudowania całej wschodniej obwodnicy Warszawy jeszcze bardzo długo droga. Według mnie droga nie ma szansy na powstanie do roku 2030. Drugi z budowanych odcinków to obwodnica Tomoszowa Lubelskiego. Trwa właśnie budowa drugiej jezdni długości 10 km. Droga powinna zostać otwarta do końca roku, a kontrakt realizuje Mota. W budowie jest jezdnia południowa autostrady A18 od granicy z Niemcami w Olszynie do węzła Golnice długości 71,5 km. Przebudowa po niemieckiej jezdni jest podzielona na 4 odcinki. Głównymi wykonawcami prac są firmy Mirbud i Kobylarnia na 2 odcinkach oraz POR i Budimex. Cała A18 będzie gotowa w przyszłym roku. Drogi ekspresowej S19 nie będę tym razem omawiał szczegółowo. Dzieje się na niej tak dużo, że trzeba na to poświęcić osobny odcinek. Niedługo będą otwarte 2 odcinki S19 i wtedy przygotuję specjalny film. Powiem tylko, że w budowie w tym roku będzie aż 210 km S19. Natomiast w okolicy Białegostoku od węzła Białystok Zachód do wsi Ploski koło rzeki Narew sąd uchylił decyzję środowiskową i budowa tego odcinka nie będzie mogła na razie zostać rozpoczęta mimo podpisanej umowy z wykonawcą. Trwa budowa drogi ekspresowej S52, czyli północnej obwodnicy Krakowa. Budowa trwa na odcinku 12,5 km od węzła Modlnica do węzła Kraków-Mistrzewice. Głównym wykonawcą pracy jest Gulermak oraz Mosty Łódź.
Droga będzie miała 3 pasy ruchu w każdą stronę. Trwa budowa 93 km drogi ekspresowej S61 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a granicą z Litwą w Budzisku. Łącznie w realizacji jest 5 odcinków. Pierwszy znajduje się pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Śniadowem długości 19,5 km. Kontrakt realizuje Polakła, a otwarcie ma nastąpić pod koniec 2023 roku. Od Śniadowa do węzła Łomża Południe droga jest już otwarta. Następnie od tego miejsca do węzła Łomża Zachód droga jest już wybudowana, ale nie jest otwarta, ponieważ nie ma wybudowanego węzła na połączeniu z drogą DK61. Od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno trwa przetarg. Dalej S61 jest otwarta do Szczuczyna. Od Szczuczyna trwa budowa do węzła Wysokie. Termin otwarcia 23 km od Szczuczyna do Ełku to lipiec 2022 roku. Głównym wykonawcą prac jest POR. Natomiast od Ełku do węzła Wysokie termin otwarcia to marzec przyszłego roku. Jest to 19 km, w których realizacją zajmuje się firma Trakcja oraz Mostostal Warszawa. Ostatni z budowanych odcinków znajduje się między Suwałkami a Budziskiem, na granicy z Litwą. Jest to 25 km. Głównym wykonawcą pracy jest Budimex, a droga zostanie otwarta pod koniec tego roku. Pozostała nam ostatnia droga. Jest to droga ekspresowa S74. W tym roku rozpocznie się budowa obwodnicy Opatowa. Jej długość to 6,7 km. Otwarcie ma nastąpić w marcu 2025 roku, a głównym wykonawcą pracy jest Mostostal Warszawa. Podsumowując, łącznie w tym roku w budowie będzie 197,2 km autostrad, a także 945,3 km dróg ekspresowych dwujezdniowych. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Radek.